Witajcie po ciężkim dniu podróży powrotnej z zatoki Halong. Dotarliśmy do Hanoi i tam wszystko dosłownie w biegu robiliśmy, żeby dotrzeć do autobusu do Hajiang na tą pętlę górską. Autobus jest sypialny, bo będziemy jechać około 6 godzin, być może troszkę więcej. Autobusik dosyć spory, są miejsca na dole i na górze. Ja wybrałem sobie miejscówki na górze. Tutaj zobaczcie, że mam nogi przysunięte do samej ściany, a głowa opiera się o ścianę, także nie jest to jakieś wielkie łoże, ale myślę, że w ciągu 6 godzin i po męczącej podróży nie powinienem narzekać. Tutaj mamy okienka, jest miejsce, gdzie można podłączyć telefon. Co tu mamy? No jest klimatyzacja, także powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba i oby było wygodnie. Także do zobaczenia później już na miejscu Hajiang. Cześć, witajcie. Trochę mi zimno, zimny prysznic, ale nie o tym chciałem Wam powiedzieć. Zaczynamy z tego vloga dzisiejszego. Zobaczcie, jaki mam widoczek prosto z łazienki. Spod prysznica, gdzieś na północy Wietnamu. Patrzcie, a tu taka niespodzianka. Jesteśmy gdzieś na północ w stronę Chin. Jedziemy na motorkach z Moniką. Mamy kierowców, którzy nas wiozą. Jest piękna pogoda, przepiękne widoki. Już w samym Hajiang było cudownie. Bardzo duże miasto, kawałek za miastem już pojawiały się pierwsze góry. My przejechaliśmy dosłownie 30 km, a już naprawdę są widoki przecudne. Zapraszam do oglądania, już Wam pokazuję, co jest za mną i co będzie później jeszcze. My wybraliśmy opcję 4 dni i tutaj jest troszeczkę więcej opcji, więcej możliwości. Naprawdę można dużo zobaczyć przez 4 dni. Plan 3-dniowy jest skrócony i omijacie dosyć istotne punkty. My będziemy nawet przy samej granicy z Chinami. Teraz kawka, przerwa i myślę, że za jakieś 10-15 minut będziemy jechać dalej. To są świetne dziewczyny. To są świetne dziewczyny. Yeah. Widoki są też cudowne. Yeah. Na motorku wiaterek owiewa, że człowiek odpoczywa. Tyłki nie bolą, jak na razie. A to dopiero pierwszy dzień, początek pierwszego dnia. Mały przystanek i będziemy pić trzcinę cukrową. Do you like sugarcane? I really like sugarcane, but I'm not thirsty right now. Yeah, okay. Jeszcze nigdy nie próbowałem trzciny cukrowej. Widzę, że naprawdę dużo soku tam wypływa z tego. Zdrówko. I like it. Posmak taki delikatny trawy, bardzo słodkie. Bardzo fajny napój. Spacerujemy teraz po wiosce Namdam Village. Jest naprawdę ciepło. Przepiękna pogoda. Nie wiedzieliśmy, że
będzie aż tak gorąco. Jesteśmy dosyć wysoko w górach. Nasz tutaj przewodnik chroni się od słońca. Od słońca. Ja rozebrany. Bardzo fajna miejscówka. Bardzo przyjaźni ludzie. Teraz tutaj miejscowa ludność czeka na deszcz, bo tam poniżej, zaraz Wam pokażę, jest pełno pól ryżowych. W tej chwili są one suche w tym rejonie. Hello, hello. To są pola ryżowe i tak jak wspomniałem wcześniej, one są w tej chwili suche. Jak spadnie deszcz, to te pola będą pełne wody. No i oczywiście urośnie ryż. Idziemy do jaskini Longqui. Tutaj tam przewodnik podpowiada. Musimy się wspiąć pod naprawdę stromą górę. Zobaczcie jakie widoki, jakie widoki. Bardzo piękna jaskinia, odkryta w 2015 roku. Z pięknymi formacjami. Stalaktyty, stalagmity. Najpiękniejsza jaskinia w tym dystrykcie. Przepięknie, słuchajcie, piękna sprawa. Piękna sprawa. Wouldn't expect to be, but No i mamy wejście do jaskini. Idziemy do środka. Bo trzeba i to patrzeć na głowę, nie? W dobrej porze przyszliśmy, jest mało turystów. Jaskinia pusta. Przepotężna. Fajnie przygotowana ścieżka. Solidne poręcze. Na schodach antypoślizgowa mata. Naprawdę wysoka. Przysiedliśmy na chwileczkę, aby spożyć Coca-Colę. Tutaj w towarzystwie miejscowych osób. Wróciliśmy właśnie z tej jaskini. Jesteśmy w takiej miejscowej manufakturze. Po wygotowaniu tamtej zielonej nici konopnej suszą ją jeden dzień i później powstaje właśnie kolor biały i tutaj pani na krośnie robi już splot. Tkaninę, no splot taki, tak? No nie jest takie proste, to się ślizga. No, okej. No. Indigo, we make black and blue color. Yeah. And the tea leaf, we make a brown and green color. Tea leaf, yes. Yeah. Like a beetroot, we make a red color. Red And this a turmeric, we make a orange and yellow. and yellow. Yeah. Yeah. Now follow me in next room. I explain more of the more symbol for you. I tu już mamy gotowe produkty. And symbol here, it meaning this a couple, not yet married. And this a married husband and wife. And this a single girl, no boyfriend. And this a meaning a family, for generation. It's for a man or woman? Man, Man. the woman you a scarf. Do you have mirror? yeah. Oh. Oh wow!
Czas na browara. Piwo prosto z Wietnamu. W Wietnamie na wysokości 1084 metrów. Fajne widoczki. Pokażę Wam przy drodze taka knajpka. Piękna pogoda cały czas. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten Wietnam. Zdrowie. Idziemy do pokoju. Przyjechaliśmy na miejsce dzisiaj. Już koniec z jazdą na motorach. W pięknych okolicznościach przyrody szukamy naszego pokoju. Taki mamy widoczek. Jest godzina 17. Tutaj mamy zarządcę, chłopaka, który nas przyprowadził do pokoju. It's our room, yeah? Yeah. Okej. Taki mamy pokoik. Z pięknym widokiem. Mamy przyjaciół nowych. What's your name? My name Kate. Te? Yes. Yes. Yes, super. Hopsa. Pięknie, pięknie. Witajcie. Kolejny dzień w przepięknych górach w Wietnamie. Taki widok jak tu z okna, to chciałbym mieć codziennie. Lecę do Was, żeby Wam to pokazać. Cześć, cześć, cześć. Zaczynamy kolejny dzień. Startujemy. Spójrzcie. Mieliśmy zaczynać od widoków, ale najpierw Wam pokażę, co mamy za drzewo przy naszym domku. Zobaczcie, jaki widok. Jeszcze troszeczkę mgiełka. Pięknie, pięknie. Tutaj na dole drzewa bananowca, na dole pola ryżowe. Gdzieś tam w oddali domki. Tutaj obok nas jeszcze takie 3 domeczki. Naprawdę dobrze wypoczęliśmy. Chyba to była pierwsza noc w Wietnamie, gdzie dobrze pospaliśmy. O, zobaczcie, zielone banany, takie malutkie tutaj rosną. Tutaj przy tym domku. Dobra, czas na prysznic. Trzeba się spakować, iść na śniadanko i ruszamy dalej w trasę motorkami.
zobaczcie, ile tutaj ludzi jest, masakra. 1 000 000 ludzi. Wspinaliśmy się powolutku. Jesteśmy na Dok Tam Ma. Dok Tam Ma. Ale widoki, mówię wam, niesamowita sprawa. Zatrzymaliśmy się na stacji paliw, musimy zatankować motorki. Cena za litr paliwa to jest 21 530 dongów, czyli to jest około cena 3,60 czy 3,70 za litr paliwa. Troszeczkę mniej ludzi tutaj mamy na górze. Będziemy zaraz chyba jechać dalej, żeby ten tłum, który tam poniżej był, żeby nas nikt nie dogonił. Niesamowite serpentyny i przepiękna pogoda. Jutro jeszcze zapowiadają ładną pogodę. Ostatni dzień na motorze będziemy mieli takie 50-50, trochę deszczu, trochę słońca. Mam nadzieję, że to się zmieni i pozostanie tak jak jest, jak to wygląda dzisiaj. Będziemy wcinać sticky rice. Sticky rice inside the bamboo. Okay. Lột vỏ cho luôn được không? Do you want it is right now or for later? Maybe right now. Right now, okay. Okay. Tu jest tyle pokus, w tym Wietnamie jest tak smacznie. No ja bym chciał to wszystko zjeść, naprawdę. Słuchajcie, rewelacja. 1 month in Vietnam, you will become fat. No, I think no, it's a very healthy food. Okay. Dobra, smakujemy. W orzeszkach otaczamy. Bardzo kleiste. Wyczuwalny smak ryżu i orzeszków, ale to nie jest ani słodkie, ani słone. Ale ogólnie powiem wam szczerze, że na pewno skuszę się jeszcze raz na taką samą potrawę. Przyjechaliśmy z Moniką do miejscowości Lung Tzu. Wchodzimy po 200 schodach, aby dostać się na wieżę widokową. Tak to się pięknie prezentuje. Na szczycie wieży o wysokości 33,5 metra powiewa flaga Wietnamu z kolorami czerwonym i żółtym. Czerwień symbolizuje krew, a kolor żółty symbolizuje kolor skóry. Bo jakbyście chcieli wejść z samego miasteczka, to musielibyście pokonać 300 schodów plus te 200, które my tutaj teraz robimy. Jeszcze oprócz tych schodów będzie parę stopni zapewne, aby dostać się na tą wieżę. No i jakoś się wdrapaliśmy. Zaraz zrobimy jakieś fotki. Gdzie jest wejście? No, dobra, wchodzimy i my. Ile schodów? Kolejne 200. A tam na dole
stoją nasze motorki. Ta flaga ma powierzchnię 54 metrów kwadratowych, co symbolizuje 54 odmienne grupy etniczne tutaj występujące w Wietnamie. Ale wysoko. Zobaczcie, jakie przepiękne widoki. Jedziemy w stronę granicy z Chinami. Przyjechaliśmy na punkt widokowy. Będziemy obserwować chińską granicę z terytorium Wietnamu. Taka wieża widokowa za nami, parę stopni do pokonania. Dobra, koszuleczka mojego projektu. Mówcie, czy spoko. Dobra. Mr. Time to Travel. Nie na koncercie, tylko w podróży. No jak czas na podróż, to czas na podróż. Dobra. Idziemy na górę. Jesteśmy na granicy wietnamsko-chińskiej. Bardzo chciałem zobaczyć tą granicę. Teraz będziemy zoomować. Może zobaczymy jakiś płot. No stąd widać, ale trzeba będzie troszeczkę przybliżyć, bo podejrzewam, że telefon w tej chwili nie oddaje tego. Przybliżamy. Oj. Ustabilizowane troszeczkę. Jeszcze przybliżymy. No, zerkniemy jeszcze. Jakaś budka. Być może. No, jest płot widoczny. Jakieś właśnie zabudowania. Tam na górze, Monika, spójrz. Babka pieli. No babka, Pieli te. jakaś kobita, no. Kobieta pieli. Kobita, pracuje ciężko. Rządki. Patrzcie, gdzie ma. Będzie rosła kapusta. Tak. No, jest. Widzimy panią, dobrze. Trzeba się jej pomóc. W 1999 roku rząd Chin i Wietnamu oficjalnie ustalił przebieg granicy i postawili chyba wtedy ten płot. A granica ma nie 1400 km, granica z Chinami i Wietnamem, tylko 1300. Także siadamy na swoje motorki i lecimy dalej oglądać ciekawe miejsca. Pędem wpadliśmy na market, targowisko, będziemy szukać jackfruta. Zażyczyłem sobie jackfruta, bo jeszcze nigdy nie jadłem. Może tutaj znajdziemy, mam nadzieję. To ten owoc, który rósł przy tamtym homestayu, co byliśmy dzień wcześniej. Pokazywałem wam tutaj na drzewie.
Dzisiaj koniec jazdy. Jesteśmy już w homestayu. Nowa miejscowa. Robimy wejście. Oglądajcie. Pokój numer 14. Mamy kluczyk. Musimy zrobić zasilanko. Zasilanko, olbrzymie. Kluczyk. O, dzień dobry. A pani to skąd to pani? Z Polski przyjechałam. To proszę, można wejść. Jak z Polski, to zapraszam. O, bagaże pani wnosi. Za mnie dziękuję. Wyrko będzie wygodne, podejrzewam, bo widzę, że gruby materac. O, tutaj troszkę jakiś paproszek się znalazł, ale to nie szkodzi. O, zobaczcie, a tam podejrzewam, że jest łazieneczka. No, zobaczymy. Tak. Łazieneczka. Wiecie co, no taką terakotę mieliśmy w tym, właśnie w tamtym poprzednim hotelu. Pomimo zmęczenia wyszliśmy z hotelu. Kolację mamy o godzinie 19, czyli jeszcze 2 godzinki czasu mamy. I postanowiliśmy sobie ruszyć na zwiedzanie tego miasta. Miasto nazywa się Dongvan. Jest to miasto położone w północnej części Wietnamu. Naprawdę malowniczo osadzona miejscowość. Zobaczcie, jakie piękne góry dookoła. Zobaczcie, jakie tu jest drzewo. To jest drzewo, really. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Przepiękne. Dzisiaj hot pot na kolację. Mamy przygotowane już mięsko, warzywka. Będziemy to wcinać. Na pewno to będzie smaczne. Wygląda dobrze, wygląda dobrze. What is this? This is carrot? That's the with potato, this one. Ah, yeah. Yeah. And enoki mushroom, Ah, mushrooms, yeah? mushroom. Corn, onion. Ty, to takie grzybki są, faktycznie. Ja myślałem, że to kiełki on rzucił, ty wiesz? A to są te, nie? While we're waiting, can we drink? Yes, of course. Well, okay.
Pięknie oświetlone miasteczko teraz. 62 000 mieszkańców. Dużo interesów się otworzyło, biznesów. Dużo turystów tutaj przyjeżdża. No nie dziwię się, przepiękne widoki i wspaniali ludzie.